Witajcie! W tym sezonie pierwszy raz przystępuję do nawożenia moich sadzonek arbuzów preparatami, które są niedrogie i są w zasięgu ręki. Opracowała mi to nawożenie sztuczna inteligencja, powiem tak prześmiewczo, po konsultacji z tak zwaną sztuczną inteligencją. Wybór padł na właśnie te preparaty, które są w zasięgu ręki. Czy przyniosą one spodziewany efekt, byle tylko nie zaszkodziły. Proszę nie patrzeć na daty na rozpisce. Ja zaczynam od 17, ale z tą różnicą, że najpierw będzie zastosowany wyciąg z czosnku i cebuli. 1,5 litra wody, niezbyt gorącej, para leci owszem, ale już ona jest odstała. 2 dni później drożdże z cukrem, 2 dni później gnojówka z pokrzywy. Taka kolejność jest zalecana. Przykryję czymś nieszczelnie. Czosnek, cebulę pokroiłam na drobniejsze kawałeczki i niech tak stoi dobę. Minęła doba, zabieramy ten wywar z cebuli i czosnku. Przecedzę go teraz. Oznaczyłam sobie w takim pojemniczku starym 1,5 litra. Tam wewnątrz jest miarka 1 litr. No i teraz. Taka kolejność jest zalecana przez tą wszechmądrą sztuczną inteligencję, ponieważ najpierw czosnek, cebula likwiduje tak jakby mniej więcej to, co jest już tam złe. Drożdże z cukrem już zaczną pracować na korzyść wzrostu, samo zdrowie, a gnojóweczka to wszystko zbierze do kupy. A te resztki namoczę jeszcze w wodzie i też tam będę podlewała. Na parę wystarczy roślin. Dobrze, ile nam wyszło? Tak jest, 1,5 litra. Ciut ponad. Szczęśliwie upadło. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, to teraz kontynuujemy. Od dnia dzisiejszego, mimo że tu jest napisane 21. Ok, to kontynuujmy. Mam tu 18,5 litra wody w tejże małej kastrze, ponieważ tu mam 1,5 litra wywaru. Łącznie ma być 20 litrów. Tak mniej więcej, ale prawie że równo będzie, tak jak trzeba. I od dnia dzisiejszego zaczynam nawożenie, obym nie zaszkodziła tym moim sadzonkom małym arbuzów. To, co widać podkreślone. Tu od 21 czerwca niby, ale ja zaczynam teraz wcześniej, gdyż ważna jest kolejność, by zacząć od czosnku i cebuli, które tak jakby likwiduje małe zło. Potem dojdą drożdże z cukrem, które na to jakby ciut podleczone, tak w cudzysłowie, dodadzą jakby powera do wzrostu. No a gnojóweczka z pokrzyw jako trzeci element, czyli najpierw wyciąg z czosnku, drożdże, gnojóweczka, to już na ogólną jakość, co 2 dni naprzemiennie i potem znowu wyciąg z czosnku, drożdże, gnojóweczka. Wszystkie już mam przygotowane, te składniki, to znaczy na bieżąco, wyciąg z czosnku i cebuli oraz drożdże z cukrem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast dzisiaj rano, pierwszy raz w tym sezonie, zastosowałam ten preparat na stanowisku numer 3 i numer 4. 20 gram nawozu na 10 litrów wody. Czyli jeżeli ktoś nie ma miareczki na gramy, to w miarce od syropu musi być 25 ml, nie więcej, tego proszku. To mi na 200 sadzonek wystarczyło tam 100 ml. Ja to stosowałam już epizodycznie w tym roku pierwszy raz.
na stanowisku numer 4 i 3. Duża dawka azotu 31. Mamy aż zawartości. Tak. 11, potas, fosfor. 17 czerwiec, dzień dobry. Jest poranek. Zdążyłam, nim promienie słońca wejdą na sadzonki. Mam tu rozrobiony nawóz dolistny AgroLife Power 31 11 11. Na młode sadzonki niezalecana jest silniejsza dawka, a sadzonki są posadzone już około 3 tygodni temu i są małe, po prostu one nie są tu aż tak widoczne, prawda? Więc trzeba dodać im lekkiego kopa, a że są młodymi sadzoneczkami, to nie należy przedawkować. Stąd też dobrane proporcje mniej więcej na 200 sadzonek na 10 litrów wody, ale nie z kranu, bo chlor, jeżeli jest nadmiernie chlorowana, może zabijać to, co dobre. I około 25 ml miarki od syropu tego preparatu AgroLife. Dobra, to co? Zakręcamy, działamy. Sprzęt jest fajny. Trzeba akumulator ładować. Odpalamy. I działamy w temacie. Rączka, tak? I tak krótki. Tu jedna umiera, ale to było wysokie. I tak dalej, i tak dalej. Muszę się spieszyć, nim słońce wejdzie na liście, bo jest jeszcze tam dalej stanowisko numer 3. Zdążyłam opryskać. 10 minut i 2 stanowiska opryskane. Kolejne nawożenie takie zdaje się, że za 7 dni. 7 do 10. Gryka jak pięknie kwitnie. Pięknie. Pierwszy raz widzę na żywo kwitnącą grykę. To już ma z 60 cm krzaczek. No ale dobra. Teraz już jest koniec dnia. Doba minęła, odkąd ten wywar został nastawiony przeze mnie. To wymieszam. Dodam. Tu jest 10 litrów i idę pryskać te moje sadzonki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oby nic złego. A tu nagietki. Przepiękne. Mam bardzo dużo mszycy w całym ogrodzie na różnego rodzaju roślinkach, ale na ten moment chyba, o, tu pokażę Wam pięknego. Na ten moment chyba jest największym zagrożeniem biedronka azjatycka. Jest na śliwce, na sydzonkach melonów pod śliwką, na części pomidorów oraz na jagodzie kamczackiej.
pokażę, ale jeszcze rzućmy okiem. Dwie juki karolińskie rozkwitły. Prawie, że już w pełni. Jeszcze na bocznych ich ramionach nie ma kwiatów. Śliczne. Szkoda, że roślina już nie wyda kwiatu. Za to jej dzieci odrosty wydadzą. Ale przyjemnie byłoby mieć taką wielką ilość kwiecia i z dzieci, i z matki, i tak co roku, żeby było. No nie, ekstra by było wtedy. Wchodzę na stanowisko numer 2. Na jabłonkach nie ma ani śladu tej biedronki. Natomiast na tej jedynej ocalałej śliwce, bo dwie już zostały wycięte, tu jest jej bardzo dużo. Teraz coś się przestała robić jakby. Tu widać jest na owocu nawet, tak. Ta biedronka jest w różnej fazie. Wczoraj wieczór to była tu istna chmara. Tysiące, naprawdę tysiące. I ona jest na tych melonach niewielkich. Wsysa się tak w liście. Ciężko ją usunąć. O, tu mamy. Ciężko jest ją usunąć. Niesamowicie. Spójrzcie. Potworne. W różnej fazie już widuje larwy. O, zobaczcie. Tu idzie. Już wędruje. Już idzie. Szuka czegoś, czemu może zaszkodzić. Spójrzcie. Tu jest pomidor. A co na liściach? A tu pomidorów mam z 65 krzaków. Przeróżne, wspaniałe odmiany. Na spodzi kolejnego pomidorka również. Różna jest faza. To przeraźliwe zło. Podobno należy zbierać ją w rękawicach, gdyż bardzo gryzie. No i co? No zobaczcie, tu diabelstwo. Skąd się to wzięło? Skąd to przylazło? Ten wywar niewiele pomoże. Ale może jakoś się uda. Właśnie, o, i na jagodzie kamczackiej już też jest widać. Na tym krzaku właśnie z tej strony. Z drugiej strony jeszcze nie zauważyłam, a nieopodal czereśnia. Tam dalej sadzonki arbuzów. No zagrożenie jest duże. I ona się tak wgryza, wstrętna. Fuj. No. A, mało tego. Już na dereniu jadalnym. Pierwszy raz w życiu mamy to dziadostwo, ja tak powiem. Ona zjada podobno nasze rodzime biedronki. Mnoży się bardzo. No, ja poczytałam troszeczkę. Tu spójrzcie, o właśnie, pokażę wam. To jest melon. Podróbcia, tak? Problem jest. W tym miejscu była biedronka azjatycka. Była. Wczoraj wieczór. Ja ją musiałam wyciągnąć. Takie uszkodzenia zrobiła. Tak jest na te melony, które rosną ciut dalej, nie miały jej na sobie, tej biedroneczki. Ale o, no patrzcie, odległość. Podróbcia, zobacz. Kiciu, pomóż. Tu. Co to za zło? Skąd to przybyło? Podobno w 2006 roku zagościła w Europie i zaczęła się do chyba 59 krajów rozprzestrzeniać. I w tej właśnie śliwce ona żeruje. Tysiące. To tu mamy odległość. Dobra, bierzemy się podróbcia najpierw na tym stanowisku za oprysk. A tu są przepiękne pomidory, w tym o liściach variegata. Mam ich kilka odmian i przygotuję odcinek pokazujący te variegata moje. I w ogóle pomidorki też. Oby tej paskudy tu nie było. Nie mam teraz czasu przeglądać. Oby to nie były larwy, to czarne. No także widzicie, problem jest. O, proszę, trecia przyszła. Problem jest.
tak, Fretuś? Jeszcze. O, ona tu łazi. Już idzie, już szuka swego domu. Zawraca. Paskuda. Tu są liście usiane. Na włosy spada. Jak człowiek tu postoi troszeczkę. No i tutaj te papryki moje również już włazi. Dobra, nie przedłużam. Tu mam jeszcze dalie. Na razie te są bez mszycy. Ale nie mogę za bardzo stosować chemicznego oprysku owadobójczego, ponieważ czereśnia rośnie nieopodal. No są owoce, jagoda kamczacka również. To wszystko już klonuje. Szok. No. Cii. Ej, do sąsiada, a tam piesek. Freciu, tylko ty nie papuguj, bo ty nie zdążysz uciec. Dawać Frecika. Dawać Frecika. A tu pelargonie dwie kwitną. Taka wstaweczka kwietna mała. I taki zdechlaczek. Przetrwał ledwo zimę. Też kwiatuszek wypuścił. I zastanawiam się, czy tam na stanowisku numer 3 i 4 nie zastosować tylko tego preparatu. No nic, muszę obserwować. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, ten rozwój, wzrost. Wystarczy. Czyli jest fajnie, jest pięknie, jest ciekawie, ale jest mnóstwo problemów w uprawie. Jeszcze chłody takie, przecież noce nadal po 9 stopni. Kto to widział? Jest który? 17 czerwiec. Dni też po 19, 23, no 28 się zdarzyło raz. Kto widział taki sezon? Te wszystkie szkodniki, choroby czyhają tylko na te nasze sadzonki. Dajcie spokój. Opierniczą wszystko, bo inaczej nie powiem, powiedziałabym jeszcze brzydziej. Ale no nie można. Ej, co to da? Nic to nie zmieni, że człowiek sobie przeklnie. Ech! Czy to coś pomoże? Nie wiem, ale będę próbowała. Będę próbowała tych specyfików naturalnych, byle nie przefolgować. Nie wiem jak długo, może tylko jeden raz. Znaczy się jedno, drugie, trzecie. Może jeszcze ponowię. Może się skupię na tym agrolif. Na pewno jeszcze będzie co któryś raz obornik namoczony. Kurzy lub koński. Zależy w której fazie wzrostu i tak dalej. Dobra, tu muszę dopełnić do pojemności 10 litrów. Tu mam na samym wejściu słonecznika małego, samosiejkę, pełną mszycy. I jako pierwszego, właśnie, jako pierwszą roślinkę teraz opryskam, by sprawdzić jutro, czy nadal taki ruch tu panuje. Czy coś pomoże ten wywar? No i idziemy dalej. Tu prysnę tak o. Ale może lepiej na końcu, jak mi zabraknie tego preparatu, tych 20 litrów. Te 20 litrów zbyt szybko wykończę. No to wiecie. To mi zabraknie na sadzonki. Melony. Pierwszy ogień. Jest tu kilkanaście odmian. Tu filmik, zdaje się, z sadzenia. Tak, to tam jest przekrój. Jakie odmiany mam. A ty, bestyjko. Czy ty jutro będziesz dychać? Ech, karczochy też. Na kwiatki tylko mam 4. No dobrze, to ja się wyłączam na razie i działam. A jak moje kociaki przejdą się po tej agrotkaninie, to im łapki będą śmierdzieć czosnkiem i cebulą.
Ale może mądre bestie i do tego smrodku nie będzie ich ciągnęło. Weszłam na to stanowisko arbuzowe i proszę, na nasturcji widać już kolejną fazę. One się bardzo mocno wgryzają, bardzo. Ten dźwięk jest to dźwięk, że skończył się płyn. Ale doszłam na koniec stanowiska, aż tam hen sprzed jagody kamczackiej. I tu widzę na końcu pod czereśnią jest kolejna faza rozwoju tego diabelstwa na ogóreczniku. O, i tam się też rusza. Proszę, i tu też. Czyli całe, to już jest cały ten. Kilka dni wystarczyło, wiecie, dosłownie kilka dni. Na początku parę sztuk było, a potem, 2 dni później tysiące na drzewie się jakoś zaroiło. Dobrze, idę teraz napełnić i lecę na stanowisko numer 1. Tam dokonam dzieła. Te pojemniki elastyczne bardzo fajne są. W nazwie mają elastyczne. Zobaczcie, można spokojnie przechylić, złapać i wiecie co? Mamy taką torbę i możemy sobie, proszę bardzo, pojemnikowi, oj, nagrywam, nie widzę, pojemnikowi wlać. No ale kupiłam w zeszłym roku, czy też 2 lata temu, kilka takich. Różna pojemność jest. Oto stanowisko numer 1, które tam jeszcze zakręca za foliakiem. Na każdym ze stanowisk jest różna faza wzrostu. Zresztą są to przeróżne odmiany. Bardzo różne. Niektóre odmiany będą miały żółte liście bardziej lub mniej, a odmiany należeć te będą do żółtoowocowych, to znaczy o żółtej skórze. No i co? Odpalamy i jedziemy z tematem. Tu zaczynam od amerykańskiej serii jakby. No i powiedzieć muszę, że preparatu starczyło idealnie. Poprosiłam tą sztuczną inteligencję o proporcje na 200 sadzonek. No i można przyjąć, że na tyle wystarczyło, bo tu i ówdzie jeszcze opryskałam kanny, na przykład ogóreczniki. One już mają mszyce, to są samosiejki piękne. No i maki, one też mają mszyce. Zaczyna się. To jest ten piękny mak, biało-różowy, duży kwiat. Szybko przekwita, ale ma też dużo pąków. No i słoneczniki opryskałam jeszcze z grubsza, cośkolwiek. Nawet szczątkowo na naparstnicę, która też ma mszycę. Co za sezon. Wszystko ma w tym sezonie mszycę, każda roślina. To co, pozdrawiam i zobaczymy, jakie efekty będą tego. O ile będę stosowała, to będę cierpliwość miała. Nie pamiętam, czy wspomniałam, że co 2 dni tu jest rozpisane. Co 2 dni. Tam do któregoś lipca. Do 5 lipca, no. Od 17 czerwca. Czyli ja do 5, no to tam do 3 powiedzmy lipca. Niedługo będę stosowała to. A co dalej czas pokaże. Może nic. Może po prostu gnojówkę tylko tą namoczoną lub właśnie skrzyp, czy coś z zebranych ziół. Zobaczymy, jak będzie właśnie się roślinka rozwijała, owoce zawiązywały, kształtowały. Pozdrawiam i do widzenia i powodzenia życzę wszystkim, abyśmy przetrwali ten sezon, wyszli z niego obronną ręką i te nasze skarby, czy to arbuzy, czy to ogórki, cokolwiek uprawiacie Państwo. Do widzenia.
Teraz troszeczkę rozrobiłam tego Agrolife Power. 10 litrów tylko na jeden tu pojemnik i idę dynię opryskać, bo rano zrobiłam tylko ciut i zabrakło towaru. I oto stanowisko dyniowatych. Inaczej dyni, bo rosną tu tylko dynie, które mają różne liście, ale też cudowne owoce. Chyba 19 odmian będę tu miała dyni, albo 17. No i co? Zaczynamy. Rano tylko kilka dostało. Tu jest Nelson. Zabrakło towaru rano. Trzeba dać im teraz. Dalią też troszeczkę jak zostanie. Różna siła wzrostu jest tych dyń. Zależnie od odmiany. Tu mamy dynię popcorn białą z naroślami. No, to jest rarytas. Tu mamy Junonę bezłupinową. Zapraszam na filmy z sadzenia dyń i z przygotowywania stanowiska. Nie tak dawno temu wrzuciłam. A to jest dynia figolistna, Cucurbita ficifolia. Najsilniejsza z nich tu w tym momencie. Na dawnym stanowisku numer 2, które już tej nie nosi nazwy, mam 4 ogórki pnące się. Gruziński, Sikkim, melonowy, Kibedi. Z nich wszystkich tylko melonowy ma chore liście. A te pozostałe mają owoc brązowy, gdy robią się, powiedzmy, po naszemu przejrzałe. Z tym, że u nich w okolicy Nepalu w takiej postaci z brązową skórką one nie są kwaśne, tak jak te nasze przejrzałe. W upały się zażerają, siedząc na drodze. Tak mówią wieści. Smaczne, nie są skwaszone, takie kwaśne jak nasze przejrzałe. Normalna faza, soczyste pesteczki. I wychodzę stąd, a że jeszcze troszkę preparatów zostało, to tu rośnie chyba ze 14 dali wzdłuż tej dróżki naszej. One też dostaną, żeby były wielkie, okazałe i miały wielkie kwiaty. Bomby. Granulki na ślimaki już rozrzucone. Niektóre zawisły na listkach, ale nie za dużo. No niestety też już mszyca. Już mróweczki są. A i w głębi ukryte są batisony. 5 albo 6 krzaczków. Zapomniałam o nich. One były teraz niedawno sadzone. 2 rodzaje. Żółty owoc i zielony, lecz mający po 2 palce w 5 stron jakby świata. No i tak dalej. Tu jest deren jadalny, odmiana ugołek, inaczej węgielek. Na tym kończę. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia. Zwróćcie uwagę na jedno. Jest napisane: harmonogram podlewania, nie opryskiwania. To są dawki, proporcje do podlewania sadzonek takich młodych, małych, delikatną, jakby powiedzieć, proporcją. Lecz ja wyjątkowo dziś pierwszy raz przy zastosowaniu wyciągu z czosnku i cebuli opryskuję liście. Mam nadzieję, że nic złego tą czynnością nie zrobię sadzonkom. A dlaczego opryskuję? Dlatego, że pojawił się szkodnik, na którego raczej nie zadziała, nie odstraszy, może na chwilkę. Pojawiła się biedronka azjatycka, a z nią nie jest łatwo walczyć. Dlatego dzisiaj zastosowałam wszystkim moim sadzonkom na stanowisku numer 1 i numer 2 oprysk z wyciągu czosnku i cebuli. To jest przepis na koncentrat do rozrobienia. Inne są proporcje na gotowy roztwór już do podlewania. Ale jeżeli macie Państwo aplikację sztucznej inteligencji, czat GPT,
to każdy może określić okoliczności swoich upraw czy też problemów. No i jeżeli się ta sztuczna inteligencja nie omyli, a zdarza jej się, więc trzeba być czujnym, pytać ją, czy jest tego pewna. Ona bardzo często naprawdę wyłapuje, że jednak źle coś podała, ale o tym trzeba wiedzieć. Trzeba ją pytać po ileś razy. I ona się poprawia, naprawdę. Ja już to sprawdzałam nieraz. No to na tyle. Do widzenia i wszystkiego dobrego.